Najgenialniejszym urządzeniem jest rzecz jasna mózg ludzki, ale są takie urządzenia, które mogą ten mózg ludzki wspomóc. Jeśli nie jesteście zbyt dobrzy w obcych językach, albo też wstydzicie się w nich mówić, a rzuci was na przykład na prowincję węgierską albo też prowincję grecką, to przyjdzie wam z odsieczą to oto urządzenie. Vasco Translator V4. Ma on swoją kartę SIM, zatem potrzebuje tylko zasięgu, by bezkosztowo połączyć się z siecią i tłumaczy teksty zarówno napisane, jak i te, które się w niego wpisze, a w niektórych wypadkach, w wypadku niektórych języków, również tłumaczy mowę. No więc teraz mała próbka. Bardzo proszę dokładnie wyszlifować mi wał korbowy. Παρακαλούμε, τρίψτε το στροφαλοφόρο άξονα προσεκτικά. Zatem partnerem dzisiejszego programu jest firma Vasco Electronics, producent owego translatora. Moi drodzy, jest późne popołudnie, wpłynęliśmy właśnie do zatoczki Nikolaos na wyspie Zakynthos. Prognoza pogody była idealna. Było bezchmurne, błękitne niebo. Wiatr miał być umiarkowany, a był niezwykle mocny. Przedzieraliśmy się przed chwilą przez jeszcze 3-metrowe fale. Ale teraz w zatoczce jesteśmy bezpieczni. Kiedy tutaj podpłynęliśmy, do nas dopłynął niemal natychmiast niezwykle miły pan na pontonie. Zaoferował nam boje za darmo. Powiedział, że możemy zakotwiczyć przy tejże boi i zostać tutaj do jutra. Zaoferował nam prysznicę za darmo w swoim hotelu na nabrzeżu. I co najważniejsze, powiedział, że ma również restaurację. No oczywiście nie zaoferował nam jej za darmo, ale z niej wypada skorzystać. No i to w zasadzie przed restauracją tyle. Przedrzemy się do niej pontonem, który już jest prawie zwodowany, żeby rytuał został spełniony. Przepraszam, obnażam się nie dlatego, żeby epatować nagością, tylko żeby spełnić rytuał, czyli muszę wskoczyć do wody. Muszę zatykać uszy, bo woda mi tam zostaje. No i tyle. Na razie kąpiel, potem kolacja, a potem może znowu kąpiel. Może jońskie. Będę się trzymał blisko jednostki, bo tutaj żyją wielkie żółwie, caretta. Po łacinie caretta i one mogą być groźne. No chyba nie, ale spotkanie z żółwiem przeraziłoby mnie wielce. Nie ma żółwia? Chyba nie ma. Gotowi? Gotowi. Jedziemy. Pływa się w celu różnym, ale pontonem najczęściej przybija się do brzegu po to, żeby coś zjeść. Zapierdala, ile to ma godzin? Pytanie jakże istotne i zasadne. Czy można mieć stolik bliżej morza, niż my w tej chwili mamy? No nie.
Bliżej morza to może być już tylko stolik w morzu. To jest właśnie restauracja tego pana, który zaoferował nam boje za friko. Zamówiłem przystawki. Jest nas 8, więc 8 przystawek. Dobra, po kolei. To są krewetki zrobione na sposób saganaki. Co to oznacza? To oznacza, że wszystko, co ma w nazwie saganaki, jest w delikatnym sosie pomidorowym, ale zawsze i koniecznie z kawałeczkami fety. To jest wielka fasola duszona w oliwie i sosie pomidorowym. To jest ośmiornica razem z octem. To była niespodzianka, gdyż to się nazywało sweet pleasure, czyli słodka przyjemność, ale nie jest w deserach, tylko jest w dziale przystawek. I mam wrażenie, że jest to ciasto typu filo z fetą w środku, posypane sezamem. Tak. Syrop jest jak tuszę winogronowy. Bardzo słodki, ale też słoność sera i chrupkość ciasta filo robią tutaj robotę. No to jest klasyka absolutna, czyli małe gołąbeczki w liściach winogron. Mniemam, że nie są mięsne, że w środku jest tylko ryż z przyprawami. Dużo, ale to bardzo dużo mięty. To są po prostu smażone bakłażany, ale dobre. Bakłażan, jak jest dobrze zrobiony, jest genialny. Na czym polega sztuka robienia dobrze bakłażanów? Żeby one nie były za tłuste, one straszliwie piją tłuszcz, więc trzeba umiejętnie je smażyć. No a to jest przyjemność wiejska, niezwykle, mianowicie wiejskie, miejscowe kiełbaski z rusztu razem z frytami. Za duży kawałek, wiem, mamusiu, nie będę sobie pakował aż tak dużo do gęby. Kiełbaska wieprzowa, boska. Białe wino na tej wyspie robią dość dobre białe wina, więc wzięliśmy po prostu domowe. 12 euro za litr. No i tak, na razie przystaweczki. Na razie przystaweczki plus kwal i cuda natury. Jak wiecie, spaliśmy w zatoczce u brzegów Zakynthos. Chcieliśmy jeszcze, będąc tam dzisiaj rano, wpłynąć do tak zwanej Zatoki Wraku. Piękna plaża i wrak statku będącego najprawdopodobniej na usługach przemytników. Być może na usługach mafii włoskiej, ale nie wpłynęliśmy ze względu na stan morza. Były ogromne fale. Tutaj morze niemal jak stół, ale jesteśmy już przy innej wyspie. To jest Kefalonia. No, Wyspy Jońskie. Wypada je wymienić, przynajmniej te najważniejsze. Korfu, Kefalonia, Zakynthos, Lefkada i Taka. Ich historia, nie bójcie się, nie włączę teraz trybu wykładowego i nie zacznę od starożytnych Greków, przechodząc przez Rzymian. Oni byli jedni i drudzy tutaj. Ale w czasach nowożytnych tak naprawdę najdłużej tymi wyspami panowali Wenecjanie. Tak, już od XIII wieku do końca wieku XVIII. La Serenissima. To niewiarygodne, jakim kawałkiem świata rządzili Wenecjanie. Owa republika, najdłuższa trwająca republika w nowożytnych dziejach, ze swojego gniazda z Adriatyku wypłynęła przez cieśninę Otranto również na Morze Jońskie. Koniec XVIII wieku. Francuzi, Napoleon, upadek Wenecji, potem Anglicy i w końcu ci przekazali Wyspy Jońskie Grecji. No i tak jest do dzisiaj. Kefalonia. Silnik pracuje niezwykle wstrzemięźliwie, ponieważ
chwilowy cel naszej podróży jest tam. Jeśli się dziwicie, to macie rację. Nie dopłynęliśmy w to miejsce katamaranem, przepraszam, kapem. Dopłynęliśmy znacznie niżej. Tam jest miejscowość Sami. A dopłynęliśmy do brzegów wyspy Kefalonia, która jest największa z całego archipelagu Wysp Jońskich, większa nawet niż Korfu, ale dzika, nie jest komercyjna, nie jest przeorana hotelami. No więc zostawiliśmy jednostkę pływającą i zaraz obok wypożyczyliśmy jednostkę jeżdżącą. Po to, żeby nacieszyć oczy trochę inną perspektywą patrzenia, no i również po to, żeby nieco uspokoić błędnik. Niezwykle bukoliczny obrazek, który dostrzegliśmy z drogi, no i musieliśmy się tym z wami podzielić. No sami spójrzcie, jaka to magia Śródziemnomorza. Niezwykle stareńkie drzewa oliwne, poskręcane od wiatru, kamienie i kozy, które zastanawiają się, co tu jeszcze schrupać, bo nisko już wszystko wyżarte. No coś takiego przed oczyma mieli starożytni, więc i my paśmy się tym niezwykłym pejzażem. Dzisiejsze Sami leży bezpośrednio nad samym morzem, ale dawne Sami leży w górach, niedaleko, 2 kilometry mniej więcej od współczesnego miasta. W górach. No i musimy pamiętać, że Kefalonia jest najbardziej górzystą ze wszystkich wysp archipelagu jońskiego. Tutejszy najwyższy szczyt, no nie ten, wznosi się na wysokość przeszło 1600 metrów nad poziom morza. To dawne Sami. To było poważne greckie miasto. Datuje się je na mniej więcej 200 lat przed Chrystusem. Miasto poważne, miało swój akropol, biło swoją monetę i było niepodległe. No, było rodzajem państwa miasta, jakże charakterystyczna forma ustrojowa dla starożytnej Grecji. Tyle po nim zostało. Kamienie w niektórych miejscach ułożone w zarysy murów, gdzieniegdzie te mury jeszcze wyższe, ale w związku z tym można tutaj schylić się, podnieść jeden kamyk i powiedzieć: oto kamień Sami. Pan wie, kto po nim stąpa. Miejsce u wejścia, do którego stoimy, to dowód w pewnym sensie na to, że trzęsienia ziemi, chociaż straszne i okropne, czasami jednak mogą się na coś przydać. Otóż to była do roku 1953, kiedy to Kefalonię i inne wyspy jońskie nawiedziło właśnie straszliwe trzęsienie ziemi. Była to po prostu grota. Grota ze swoim akwenem. Ale wskutek trzęsienia część pokrywy skalnej się zawaliła. I mamy tutaj dzisiaj spektakularne, piękne jezioro, po którym oczywiście pływają wycieczkowe łódki, a my za chwilę do jednej z nich wsiądziemy. Woda słodka ze źródła, zresztą krystalicznie czysta, miesza się tutaj z wodą morską. Ale ta woda źródlana sprawia, że ten cały akwenik ma tu raptem 15 stopni, więc w środku panuje niezwykle przyjemny chłód. Jaskinia imponująca ze stalaktytami, stalagmitami. W czasach starożytnych było to miejsce kultu, mianowicie czczono tutaj greckie bóstwo o nazwie Pan, mające postać mężczyzny, z tym, że również kozie odnóża oraz ogonek. Pan przewoźnik wodny, no nie jest to Charon na szczęście, a my nie płyniemy łodzią przez Styx, był łaskaw nam powiedzieć, że tutaj żyją ryby i to całkiem jadalne. No, na przykład węgorze. Żyją tu ryby takie, które żyją i w słodkiej, i w słonej wodzie. No teraz test wody. Mało słona, jak Bałtyk.
Nigdy nie byłem specjalnie dobry z historii starożytnej. Zawsze historia nowożytna interesowała mnie bardziej. Pamiętam, na studiach historycznych na UJ miałem egzamin. Na szczęście nie u pana profesora Aleksandra Krawczuka, tylko u jego asystenta. Na szczęście, bo się straszliwie skompromitowałem. Dostałem pytanie o jakieś wojny między jednym greckim miastem, państwem starożytnym, a drugim. Rzuciłem datą i usłyszałem: pomylił się pan o 4000 lat. To nie jest poziom egzaminu uniwersyteckiego. Na szczęście w trakcie poprawki dostałem pytanie o pismo linearne A i B. No i wiedziałem, że to pismo linearne B rozszyfrowali dwaj szyfranci RAF-u. Więc szybko przeszedłem do Spitfire'ów, Hurricane'ów, uzbrojenia RAF-u, no i tak to poszło. Mimo jednak tej ułomności wiem świetnie, że starożytni Grecy kochali rośliny strączkowe. Chociaż Pitagoras twierdził, że w fasoli jest dusza, no ale to był tylko pewien odłam starożytnych Greków. Inni żarli bób, fasole i to Grekom do dzisiaj zostało. Widzieliście wczoraj w meze była ta wielka fasola, jaś, duszona w sosie pomidorowym. No i Grecy jedzą fasolę pod różnymi postaciami, również zupy fasolowej. Zupę fasolową spożywają najczęściej w zimie, no ale doskonale się składa, bo jest 30 stopni, więc ona będzie pasowała jak ulał. Już wczoraj w nocy namoczyłem fasolę, a dzisiaj od rana się gotowała. No i to będzie baza zupy. To będzie baza, a teraz nadbudowa. Otóż, dobra, to jest posiekane, to jest cebula biała, drobno posiekana. Trzeba dosiekać 2 ząbki czosnku. Pozwólcie, że spocznę, a już mogę rozgrzewać w drugim naczyniu dość sporo oliwy. Za chwilę wyląduje tam fasola, a ja siekam czosnek. Oliwa już pachnie, cebula do środka, temperatura właściwa. Dobra, więc to się teraz musi leciutko poddusić, nawet odrobinkę zrumienić. Dodaję czosnek i seler. Seler naciowy, widać, że nie jest sprowadzony z Hiszpanii, tylko jest miejscowy, co jest kluczowe w takim selerze, jest umyty. Kluczowe jest sprawdzenie, czy ma włókna i ile ich ma. Pewnie trochę ma, więc trzeba z tychże włókien go obrać. Można to zrobić ostrym nożem w ten sposób. Jeszcze selera nie posiekałem. Co zrobić, żeby zapobiec przypaleniu czosnku? Wystarczy tutaj dolać trochę płynu z podgotowanej fasoli. To za chwilę wyparuje, a dzięki temu nic się nie przypali. Dobra, tyle wystarczy. A teraz siekamy seler razem z jego natką. To idzie precz. Identycznie postępujemy z marchewką. Identycznie to nie znaczy, że ją trzeba obrać z włókien. Nie, trzeba ją obrać ze skórki i pokroić w małe kawałki. Teraz coś, czego u nas z zupą fasolową nigdy się nie robi. Mianowicie, tak, woda wyparowała. Trzeba tutaj dodać trochę cukru i zaczekać, aż ten cukier zacznie się karmelizować. To potrwa dosłownie chwileczkę. Teraz należy zachować baczenie, żeby tego nie przypalić. W środku znajdzie się chili. To nie jest bardzo ostra odmiana chili, suszona i pokruszona. Ona raczej nada potrawie smaku niż ostrości. Oczywiście trochę ostre jest, ale bardzo delikatnie. Wrzucam ją teraz, żeby chwilę się tutaj przyprażyła. No na przykład Hindusi zawsze wrzucają przyprawy na tłuszcz. One wtedy oddają swój smak. I teraz, właśnie teraz,
zarówno marchewka, jak i seler znajdą się w środku i dosłownie minutę powinny się tutaj na dość mocnym ogniu dusić. Teraz fasola, ona jest miękka, oczywiście pierwsza woda została odlana, ta, w której się fasola moczyła, jak i ta pierwsza woda po zagotowaniu jest posolona, no więc to jest baza zupy. Więc teraz tutaj znajdzie się również płyn. Trzeba mieć oczywiście przygotowaną wodę ekstra, żeby temu nadać konsystencji pożądanej. A to ma być konsystencja zupna, przypominam. No więc trzeba zrobić tak. Trochę fasoli zostało, ale z niej możemy zrobić doskonałe mezę, czyli przystawkę. Dobra, no i to się teraz gotuje. Nie będziemy jeszcze solić, posolimy na końcu. Teraz w środku muszą znaleźć się kolejne rzeczy. Starte pomidory, po grecku, starte na tarce właśnie. Natka pietruszki, zaraz będę ją siekał. No i powinien tutaj znaleźć się czomber, ale nie mamy czombru, mamy oregano. Myślę, że za użycie oregano żaden Grek nie zrobi nam krzywdy. Dobra, ja siekam natkę, no i w zasadzie czekamy już tylko. Wenecjanie, którzy tak długo tutaj panowali, rzecz jasna promowali rzymski katolicyzm oraz język włoski. No w zasadzie bezskutecznie, gdyż miejscowa ludność pozostała przy prawosławiu oraz mówi po grecku. Promowali również swoje ulubione rodzaje strączkowych, czyli bizi, a więc zielony groszek, i fasolkę borlotti. Również bezskutecznie, gdyż właśnie ten wielki jasiek to do dzisiaj największa miłość miejscowych. Taka fasola oraz bób. Teraz na bób sezonu nie ma. Skoro zostało nam mnóstwo ugotowanego jaśka, to przypomniałem sobie, co robiła moja mama. Otóż gotowała do miękkości takową fasolę i odcedzoną traktowała z drobno posiekaną, zrumienioną dość mocno na maśle cebulą oraz ogromną ilością pieprzu. No więc na bazie tego przepisu to było proste i po prostu genialne. Zrobię rzecz podobną. No tylko, że nie masło, ale oliwa i tej oliwy bardzo dużo. Do tej oliwy nie tylko cebula, chociaż dość sporo drobno posiekanej cebuli. Nie tylko, bo jeszcze trochę tej niezbyt ostrej papryczki chili. I teraz niech to się przyrumieni i będziemy działać dalej. Tamtą maminą fasolę trzeba było jeść na ciepło, no bo masło tężeje, również w temperaturze pokojowej. Natomiast oliwa tężeje tylko w lodówce, więc to można jeść jak jest letnie, a nawet jak jest zimne. Ale ważne, żeby utrafić w punkt. Cebula musi być zrumieniona, ale nie może być spalona. Na razie będę mieszał to w garnku. Dodam do tego bardzo dużą ilość jeszcze świeżo zmielonego pieprzu. I jeśli będzie trzeba, potraktuję to jeszcze surową, świeżą oliwą. Przemieszam, przełożę do miski. Oczywiście, jeśli będzie wymagało to soli, to rzecz dosolimy. Dużo pieprzu, tak, oliwa jeszcze będzie potrzebna. I mieszamy. Na Kubie ryż z fasolą. W Portugalii, a zwłaszcza w Brazylii, feijoada. U nas fasolka po bretońsku. Jest tyle cudownych adresów, gdzie można żywić się w zasadzie tylko fasolą, że szok. I tutaj nie tylko można, ale trzeba. To jest
rzecz arcyprosta. Ta cebula jest bardzo ciemna, ale te ciemniejsze frakcje to jest pokruszona papryczka. Pamiętajcie, by nie przegiąć ze smażeniem, bo teraz ona ma taki dymny smak, a jak przegniemy, to robi się gorzka. Bomba. Jeszcze pieprzu trochę, jak najgrubiej zmielonego. A tutaj odpowiedź na pytanie odwieczne. Czy można zrobić dobrą fasolę bez kiełbasy śląskiej albo też bez boczku? To jest nasze odwieczne pytanie. I odpowiedź na to pytanie jest jedna. Tak, można. Bowiem, no ja już wcześniej dziób w to zanurzyłem, więc wiem, jak to smakuje. Słodycz marchewki, pomidorów, no i ten skarmelizowany cukier, plus lekka pikantność od papryki oraz pieprzu. No i ujmujący smak fasoli, która rozpływa się w ustach. Pamiętajcie o wodzie. Jeśli woda jest twarda, to za Chiny ludowe nie ugotujecie fasoli. Wtedy, jak macie w kranie twardą wodę, to użyjcie wody z butelki. No i co? No w zasadzie tylko toast, mianowicie fasolowcy wszystkich krajów, łączcie się. Podglądamy kąpiel, ale przecież oprócz tych ludzi w morzu pływają ryby. Jeśli mamy porównać zarybienie Morza Jońskiego i Adriatyku, to ono znacznie korzystniej wypada właśnie tutaj. No dobra, my widzimy tutaj tylko małą zatoczkę, ale Adriatyk jest akwenem zamkniętym przez cieśninę Otranto. Oczywiście no, to nie jest jezioro, to ma połączenie z resztą Morza Śródziemnego, ale ta cieśnina nie jest wielka. W czasie I wojny światowej alianci zamknęli ją całkowicie dla żeglugi państw centralnych. Tutaj jest po prostu więcej ryb. To jest mniej przełowione i można się o tym bez problemu niemal w każdym tutejszym miasteczku przekonać. O takiej sytuacji w Dalmacji możemy w zasadzie zapomnieć. No bo żeby kupić ryby, trzeba pojechać albo do Splitu, albo do Zadaru na duże peszkarie, albo polować na kuter. Ale i tak najlepsze sztuki wykupują zawsze restauracje. No tutaj też kupują, bo przed chwilą była dostawa. Pan właśnie do środka pakuje sardynki. O, to jest coś, z czego słyną nie tylko Wyspy Jońskie, ale również Sycylia, mianowicie miecznik. Z tego robi się na Sycylii szaszłyki, które tutaj nazwalibyśmy suwlaki. Ośmiornica świeża, tej wam nie radzę kupować w takiej postaci i od razu gotować. Trzeba kupić i natychmiast zamrozić, żeby była miękka. To są wspaniałe rybki, barweny, różety, taki tępy pysk. One są doskonałe albo z rusztu, ale również są świetne w sosach. No i małe miejscowe kreweteczki. No, wszystko, co trzeba. Dostawa była przed chwilą. No i jak widzicie, owszem, ludzie kupują, ale nie stoi tutaj tłum restauratorów złaknionych tego wszystkiego. Żyźniejsze morze. Jeszcze na jakąś niedużą chwilę tych ryb dla wszystkich wystarczy. Przed sklepem się siedzi, zresztą tutaj bardzo często się siedzi i patrzy przed siebie. No i pan był tak uprzejmy, że zgodził się na krótką konwersację przy pomocy tego urządzenia. Zobaczymy, czy ona się uda. Jaką lokalną rybną potrawę lubi pan najbardziej? Ποιο τοπικό πιάτο με ψάρι σας αρέσει περισσότερο? Pita z bacalhau. Ciasto z dorsza. Ciasto z dorsza. Pita
Pita pie, bacalhau. Yeah, the best. The best plate, my friend. You don't try? No, No. I never try. Widzicie, mamy tłumacza, a i tak przeszliśmy na lingua franca dzisiejszego świata, albo też na esperanto dzisiejszego świata, mianowicie na angielski. Ale to nie koniec naszej cudownej konwersacji. Serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Παρακαλώ. Są takie momenty w życiu żeglarza, że nie chce mu się schodzić ze swojej jednostki pływającej. No jesteśmy w marinie i jest tutaj mnóstwo knajp, ale normalnie człowiek je kolację z widokiem na jachty, ale można również zjeść kolację z widokiem na knajpy, na jachcie. Tutaj obok jest miejsce, w którym robią gyros podawany w picie. I tylko się krzyczy do pana, a pan jak już to zrobi, to macha. No i mamy gotowego gyrosika, piwko. No jest ekstra. Zjadam to, zaczekam aż słońce zajdzie, idę spać, ponieważ jutro nowy dzień i kolejne przygody.